Nowy Port, przez niektórych nazywane Nowym Bronxem, miejsce, które po wojnie zostało wciśnięte w kąt, a dziś krok po kroku odzyskuje swój blask. Tu znajdziesz charakter, serce i niepowtarzalność, która nabierała smaku przez stulecia. Wszystko to zaś jest okraszone portowym klimatem i niezwykłymi ludźmi, których łączy miłość do tego miejsca. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Kamil i zapraszam Ciebie do drugiej części historii o Nowym Porcie. Zaczynajmy! Gdańszczanie z dawnych lat zdawali sobie sprawę, jak strategicznym miejscem jest ujście Wisły, a tym samym tereny obecnego Nowego Portu. Pierwsze informacje o umocnieniach w tym miejscu pochodzą z końca XIV wieku, kiedy to zakon krzyżacki zbudował przy ujściu drewnianą wieżę, gdzie przebywał urzędnik. Z czasem powstały tam kolejne budynki, jednak zostały zniszczone podczas walk z husytami, a potem zniknęły w wyniku silnych sztormów. Pod koniec XV wieku na brzegu rzeki wybudowano wieżę spełniającą rolę latarni, dodano później umocnienia i tak powstała twierdza Wisłoujście. No, ale to nie ten brzeg rzeki. Gdy w 1624 roku budowano szaniec wschodni, to były już plany na ten po zachodniej stronie Wisły. Problemem okazali się cystersi, do których należała ta ziemia, jednak gdy zaproponowano odpowiednią kwotę za dzierżawę, to i oni nie mieli nic przeciwko. Dzięki temu 3 lata później powstał szaniec zachodni. Uznano jednak, że konstrukcja powinna zostać zmodyfikowana i ustawiona bliżej osi twierdzy. Nowy projekt przygotował słynny polski budowniczy Jerzy Strakowski. W 1654 roku w miejsce starego szańca wybudowano nowy, który otoczono fosą i palisadą. Już 2 lata później przeszedł chrzest bojowy podczas walk ze Szwedami i sprawił się znakomicie. Nowy Port istnieje dzięki Wiśle i to właśnie wzdłuż tej rzeki powstały pierwsze budynki na jego terenie. I nikt nie wie, jaka budowla powstała najpierw, jednak to karczma Westkrug i Hakenkrug z końca XVI wieku na pewno były w pierwszej dziesiątce. Ciekawym jest przypadek tej drugiej karczmy, która według planów znajdowała się dokładnie w tym miejscu, w którym obecnie znajduje się restauracja Perła Bałtyku, czyli ulica Oliwska 65. Zarówno karczma zachodnia, jak i Hakowa należały do cystersów i to do ich sak wpadały monety. Z czasem ta pierwsza zniknęła z map, gdyż została wchłonięta przez szaniec zachodni i na jej miejsce powstała nowa karczma o nazwie Balastkrug, czyli balastowa. Od XV do XVII wieku, gdy następowało zamulanie ujścia Wisły i duże statki nie mogły wpłynąć do portu, to podpływały do nich małe jednomasztowe statki towarowe, które nazywały się burdyny i to na nie przeładowywano towar, a następnie dostarczano go do portu. Gdy pod koniec XVII wieku wykonywano prace związane z rozbudową kanału portowego i budową śluzy, w okolicy pojawiły się pierwsze budynki mieszkalne. Co do samej śluzy, to znajdowała się na połączeniu kanału z Wisłą i jej głównym celem było niedopuszczenie do zamulenia nowego ujścia rzeki. I tak powoli zaczęli pojawiać się w tym miejscu osadnicy, a wraz z nimi pierwsze drogi. Szosą numer 1 była ta, która prowadziła do jeziora Zaspa i nazywała się Fischermeisterweg, a po 1945 roku przemianowano ją na ulicę Wyzwolenia. W XVII wieku karczma balastowa zmieniła nazwę na dużą karczmę balastową i pojawiła się również mała karczma balastowa. Przy tej pierwszej wybudowano wieżę strażniczą dla pilotów oraz dom mieszkalny. Wtedy jeszcze spokojnie można było przychodzić na rauszu do roboty. Na terenach przy śluzie powstał urząd celny, magazyn soli oraz dźwig portowy. W 1758 roku postawiono latarnię morską zwaną Blizą, a zgaszono światło w twierdzy Wisłoujście. Obecnie latarni z ulicy Blizowej już nie ma i pozostała tylko nazwa ulicy. Została ona rozebrana po 1894 roku. Latarnia Blizowa działała na zasadzie nabieżników. Kiedy 2 światła latarni nachodziły na siebie, kapitan statku wiedział, że może wpływać do kanału. Na początku zasilana była węglem, zaś w 1819 roku wprowadzono światło gazowe i była to taka druga latarnia na świecie.
1887 roku zainstalowano tam lampę elektryczną, która była pierwsza na Bałtyku. Pomimo tego nie wytrzymała ona próby czasu i tak powstała nowa latarnia, która znajduje się na wzgórzu Pilotów. Ciekawy jest fakt, że powyższe miejsce przed zniszczeniem uratowała prywatna osoba, a dokładnie pan Stefan Jacek Michalak. To dzięki niemu to miejsce odzyskało całe swoje piękno i zostało odrestaurowane przy dbałości o wszelkie detale. Nic innego nie pozostaje, tylko zobaczyć latarnię z bliska i odwiedzić znajdujące się tam Muzeum Latarnictwa. Momentem przełomowym dla rozwoju nowego portu było zajęcie tych terenów przez państwo pruskie, co było związane z rozbiorem Polski. W tym czasie Prusy planowały utworzyć w nowym porcie coś na wzór miasta, które miało stanowić konkurencję dla Gdańska. Kiedy pruscy planiści wchodzili na dzielnicę, to było tam 7 domów mieszkalnych, chatka strażnika śluzy, blizy oraz 3 karczmy. W połowie XVIII wieku wykształciła się druga droga prowadząca do śluzy i wzdłuż kanału, czyli obecna ulica Oliwska. Na przełomie XVIII i XIX wieku w Nowym Porcie obowiązywały 3 obszary. Pierwszy wzdłuż południowego brzegu kanału i obejmował latarnię, karczmę Hakenkruk, skład węglowy, domy pilotów, które stały na ulicy Solnej, a obecnej Solec, oraz śluza z budynkami ościennymi. Tam też powstała pierwsza szkoła w Nowym Porcie przy obecnej ulicy Szkolnej, obok śluzy zaś znajdowała się kładka lub ruchomy most, który prowadził na Westerplatte. Wtedy też powstały drogi, które z czasem przekształciły się w ulicę Przyrynek, na zaspę Wilków Morskich zamkniętą i Władysława IV. Drugi obszar znajdował się przy Wiśle. Tam była duża i mała karczma balastowa, szaniec zachodni, cmentarz oraz tereny do gardzieli łączące jezioro z rzeką. Ostatni obszar należał do cystersów i znajdował się na północnym brzegu jeziora, gdzie były wiatraki i domki rybackie zwane Fischermeistery. Ulice Wyzwolenia, Oliwska i Władysława IV ukształtowały trójkąt dróg, który stanowił podwaliny pod późniejszy układ komunikacyjny. Zarówno Wisłoujście, jak i Nowy Port w XVIII wieku był celem wycieczek gdańszczan. To tu przybywano na pokładzie tzw. trekszuty, która była zawsze przepełniona ponad miarę. Samą łódź ciągnął podążający brzegiem kanału specjalny zaprzęg konny. A jeżeli Ty, drogi widzu, chcesz wesprzeć ten kanał, którym płynie wiedza o Gdańsku, to gorąco namawiam do polubienia tego filmu, subskrypcji tego kanału i skomentowaniu tego filmu, na przykład nagraj film o i tu miejsce na Twoje życzenie. Przez długie lata na terenach wzdłuż rzeki można było znaleźć nieduże jednopiętrowe domy, które zwano kuchniami. Z racji tego, że statkami często transportowano towary łatwopalne, np. takie jak bawełna, nafta czy węgiel, to załoga statków miała zakaz rozpalania na nich ognia. Wiadomo, że marynarze też nie marnowali alkoholu, więc z BHP nie mieli zbyt wiele wspólnego. Z tego też powodu w kuchniach przygotowywano dla nich posiłki, a zajmowały się tym wdowy po pilotach morskich i marynarzach. Ciekawy kiedyś był sposób docierania do tej dzielnicy. Jeszcze przed powstaniem linii kolejowej w 1867 roku głównym środkiem transportu do Nowego Portu były statki i droga morska. Problem zaczynał się jednak zimą, kiedy to Wisła postanowiła zamarznąć. Wtedy też wykorzystywano pojazdy konne, które nazywano journalierami. Stać było na nie oczywiście tylko niektórych i zazwyczaj byli to kupcy. W tym czasie też w Nowym Porcie pojawił się Matthias Broszke, który zrobił tu interes życia, a trzeba powiedzieć, że praktycznie zaczynał od zera. Nowy Port przeżywał wtedy rozkwit. Pojawiło się więcej zabudowań wokół karczm balastowych, a także powstał zajazd Złoty Okręt na ulicy Zamkniętej z miejscami noclegowymi dla kilkuset gości. W rejonie ulicy Na Zaspę i Mylnej, gdzie było największe wzniesienie, postawiono młyn. To właśnie to miejsce jako pierwsze zostało zagospodarowane budynkami mieszkalnymi.
I gdy gdańska elita kupiecka nienawidziła Matiasa za nieszablonowość, tak miejscowa ludność potrafiła docenić jego działania. Po pierwsze, był to zwykły obywatel, który zaczynał jako pracownik portu, no i kto by pogardził człowiekiem, który nie dość, że załatwia miejsca pracy w zbudowanych przez siebie tartakach, to jeszcze stawia browarnię oraz budują drogę do Gdańska. Dodaję, że ta droga z 1805 roku była to pierwsza bezpośrednia droga lądowa z Gdańska do Nowego Portu i miała około 7 km. Biegła ona wzdłuż Wisły i nazwana została Broszkę-Szawik. Trzeba pamiętać, że zarówno za przejazd drogą, jak i wynajem mieszkań kazał sobie płacić. Mówi się też, że Matias Broszkę był pierwszym gdańskim biznesmenem i deweloperem, który wyrósł spośród handlowców. Należy również wspomnieć, iż za odłożone guldeny zakupił kamienicę na ulicy Długiej 55. Wtedy też w okolicy Browaru na ulicy Starowiśnej 2A powstał w 1809 roku dwór Fischera, który jest obecnie najstarszym budynkiem w Nowym Porcie i wymaga kilku szpachli. Po zakończeniu się wojen napoleońskich w Nowym Porcie nastąpiła pewna stagnacja i przedmieścia Gdańska nie rozwijały się tak jak wcześniej. Pewne zmiany jednak następowały. Mała karczma balostowa m.in. zmieniła się w hotel o nazwie Hotel de Berlin. Na planie z 1821 roku po raz pierwszy pojawia się nazwa ulic Solec, Zamknięta, Władysława IV i Mylna. Na wschodnim skraju ulicy Oliwskiej zbudowany został kościół ewangelicki pod wezwaniem w niebo wstąpienia, a kawałek dalej i kilka lat później kościół świętej Jadwigi. Z kościołem świętej Jadwigi związana jest postać księdza Gustkowicza. Oprócz tego, iż był otoczony przez parafian ogólnym szacunkiem i zasłużył się przy odbudowie kościoła, to związana z nim jest jeszcze pewna historia. W 1962 roku komunistyczne władze zdecydowały się usunąć krzyż z cmentarza Westerplatte. Z inicjatywy księdza ten przewieziono na plebanię kościoła, a następnie ukryto na sąsiednim cmentarzu wśród bzów. Krzyż na Westerplatte wrócił w 1981 roku, a dopiero od 2010 jest w tym miejscu, co obecnie. W istniejącym od 1804 roku browarze Fischera, który został wykupiony od rodziny Broszkę, produkowano słynne piwo Jopen. Na ulicy Przemysłowej zaś powstała ogromna cukrownia przerabiająca surowy cukier z żuławskich upraw buraka cukrowego. Fabryka zatrudniała ponad 1000 pracowników. W 1901 roku cukrownia spłonęła i została odbudowana, jednak już nie na taką skalę jak wcześniej. Portowy charakter dzielnicy uzupełniały karczmy, bary i tawerny, których w roku 1868 było blisko 60. Na dawnej ulicy Śluzowej 13 znajdowała się gospoda w Złotym Stateczku, na ulicy Na Zaspę 54 znajdowała się gospoda Pod Słońcem, a zaraz obok, czyli ulica Na Zaspę 45, potupaja o nazwie Trim Trim, która znana była z burt i kiepskiej muzyki. Wielka karczma balastowa nadal była popularna wśród prostej gawiedzi. Tam też znajdował się sklep, kręgielnia oraz miejsce do spania. Najgorsza speluna to pod Złotą Kotwicą przy ulicy Oliwskiej 8. Niejeden tam stracił sporo zdrowia, no i zęby. Inne słynne lokale w tamtych czasach to Hotel Gdański, Hotel de la Marine i ciesząca się dobrą renomą Perła Bałtyku, znajdująca się przy ulicy Oliwskiej 74-75, a po wojnie w kamienicy przy ulicy Oliwskiej 65. Była także speluna w Łabędziu, przemianowana z czasem na Hotel de Concordia, która wyróżniała się swoimi kolumnami. W kolejnych latach powstały nowe zabudowania pomiędzy blizą a magazynami solnymi. Wytyczona została ulica Podjazd oraz Wąska, która obecnie już nie istnieje. Wzniesiono gmach dworca oraz rozbudowano urząd pocztowy. Zabudowa przemysłowa w tym czasie na terenie Nowego Portu stale się zmieniała. Burzono jedne magazyny, by mogły powstać nowe.
W roku 1880 przy Nabrzeżu Oliwskim na wysokości kościoła katolickiego wybudowane zostały zakłady spirytusowe. Przy ulicy Kasztanowej zaś zaczęto budowę koszar, gdzie znajdowało się m.in. kasyno. Prawie 10 lat później uruchomiono wiślaną kolej towarową od Bramy Oliwskiej wzdłuż Wisły do portu wiślanego, co było związane najprawdopodobniej z uruchomioną fabryką cukru. Z czasem przedłużono trasę do stacji Zaspa Towarowa. Wtedy też przeniesiono cmentarz na obecne miejsce oraz utworzono ogród jordanowski. Na przełomie XIX i XX wieku zmieniała się również zabudowa mieszkaniowa. Domy wolnostojące zaczęły być wypierane przez kamienice, gdzie mogło zamieszkać więcej rodzin. Takowe zaczęły się pojawiać na ulicy Wyzwolenia, Rybołowców czy Strajku Dokerów. Na ulicy Oliwskiej i na Zaspę wyburzano również stare budynki, by mogły powstać nowe kamienice. Rosnąca liczba mieszkańców sprawiła, iż została uruchomiona trakcja tramwajowa pomiędzy Gdańskiem a Wrzeszczem i dlatego też niedaleko cmentarza powstała zajezdnia tramwajowa. W 1913 roku w Nowym Porcie istniało już 15 ulic, które miały długość około 4,5 km. W 1929 roku powstała ulica Pawła Benekego. Po II wojnie światowej zmieniono tę nazwę na Marynarki Polskiej, gdyż Beneke był wzorem do naśladowania dla nazistów i budził w tamtym czasie złe skojarzenia. Tu muszę powiedzieć jeszcze kilka słów o gdańskim dynamicie. W Nowym Porcie w dużych ilościach był produkowany spirytus, a jego przemyt w okresie międzywojennym kwitł w najlepsze. Przemytnicy z tego okresu dorabiali się ogromnych majątków, transportując towar do Szwecji, Niemiec, na Litwę, Łotwę czy do Finlandii. To zajęcie też nie należało do bezpiecznych. Po pierwsze, groziły zarówno kary grzywny i kary więzienia, jak i można było zginąć podczas takich rejsów. Na przykład podczas jednej z takich akcji łódź ze spirytusem nie chciała zatrzymać się do kontroli przez Łotewską Straż Graniczną, a w pościg za nią ruszył samolot i doszło do tego, że nawet mieliśmy do czynienia z bombardowaniem. Od lat 30. Nowy Port dotknęła stagnacja w związku z szybkim rozwojem Gdyni. Rozwój przestrzenny miał miejsce, ale jego tempo zdecydowanie spadło. A skoro jestem przy budynkach i ulicach, to nie można zapomnieć o ludziach. A ci w Nowym Porcie byli i są niezwykli. Kiedyś związani z morzem, rzeką i jeziorem, a dziś po prostu gdańszczanie o różnych zawodach i historiach. Przez setki lat to miejsce odwiedzali marynarze, handlarze, żołnierze czy pracownicy najemni. Dziś już raczej potomków tych osób tu nie spotkamy, a przynajmniej na to jest mała szansa. Nowy Port długo w oczach gdańszczan był zaniedbaną i niebezpieczną dzielnicą i budził strach zarówno wśród mieszkańców innych części miasta, jak i turystów. Przez długi czas wielu chciało opuścić to miejsce i przenieść się gdzie indziej. A teraz dzielnica nabiera rumieńców poprzez jej rewitalizację. Zmienia się wygląd ulic i skwerów, gdzie możemy zobaczyć wiele pięknych starych drzew, które nadają kolorytu temu miejscu. Można nadal odnaleźć charakter dawnej robotniczej dzielnicy, która napędzana była przez rzekę i morze. Postrzeganie tej części miasta jest już inne niż kilkanaście lat temu, aczkolwiek trochę do ideału jeszcze brakuje. Kilka renowacji więcej oraz odnowienie jeziora Zaspa zdziałałoby cuda. Na naszych oczach niszczeje historyczny dwór Fischera, więc warto by było się nim zainteresować. O Nowym Porcie można by było opowiadać dłużej. Nie mówiłem nic na przykład o łaźni, wikingu czy cmentarzach, ledwo co wspomniałem o koszarach i latarni pana Jacka. Jednak uważam, że dobra historia to taka, która jest niedopowiedziana i chce się więcej. A jeżeli Ty chcesz więcej opowieści takich jak ta, to wesprzyj mnie poprzez polubienie tego filmu i jakiś komentarz. Do usłyszenia!